Halo, tu się nie śpi! Halo, proszę pani. O ja pierdolę. Areszt to nie jest miejsce dla dziecka. Ty chcesz mi odebrać syna? Dziecko musi być przy matce. Trafisz do szpitala psychiatrycznego na badania. Jak ty to sobie wyobrażasz? Że on tam będzie z tobą? Rafał, przecież ja wiem, że jak go zabierzecie, to już go pewnie nigdy nie zobaczę. On nie może trafić do psychiatryka. Trzeba było wcześniej o tym myśleć. Mogłeś jeszcze temu zapobiec. Dobrze wiesz, że nie mogłem nic zrobić. To był twój wybór. Twój i tylko twój. Mówiłam ci, że będziesz tego żałował. Posłuchaj. To jest jedyna rzecz, o którą ci... Nie dostaniesz go, rozumiesz? Nie ma mowy i jeszcze uniemożliwię ci widzenia z Antkiem. Wiedziałem, że dla ciebie to jest tylko gra. Rafał, jesteś tutaj, bo się na to zgodziłam. Jestem tu, bo to jest mój syn. Rozczulające, no. Jakoś wcześniej nie za bardzo się nim interesowałeś. Oboje jesteśmy za kratkami przez ciebie. To był twój wybór i teraz poniesiesz jego konsekwencje. Obiecuję. Ja już skończyłem, resztę muszę zrobić na stole. Dobra, dzięki. Jak tam impreza? Przegapiłem coś? Nie, z imprezami zawsze czekam na ciebie. Prokuratora tylko jeszcze nie ma. O, dlaczego mnie to nie dziwi? Wiemy coś o naszej donatce? Niewiele. Miała przy sobie torebkę, ale ktoś ją okradł. W środku nic. Pieniędzy, dokumentów, telefonu. No, wygląda jakby się urwała z jakiejś imprezy. Drugi but gdzie? Znaleźliśmy z tamtej strony placu. Trzeba by sprawdzić, czy jest tu jakiś monitoring miejski albo prywatny. W kieszeni miała sporą działkę prochów. Poszły do labu? Jadą dopiero, ale chyba kokaina. No ty skąd wiesz? Żartuję, wyluzuj. Kto znalazł zwłoki? Facet z firmy sprzątającej. Spisałam zeznania, przepytałam go. Facet ciągle w szoku. Mariusz! Jaka przyczyna zgonu? Pewnie prochy, popite alkoholem, śmierdzi wodą na kilometr. Ale i tak zrobimy pełną toksykologię. To może strzeliła samobuja. Przedawkowała. Raczej nie, ktoś się tutaj przyciągnął, ma świeże siniaki na ramionach i otarcia na nogach. W bocznej kieszeni torebki były 3 takie wizytówki. Cecylia Głogowska, gabinet kosmetyczny. A czemu 3? Pokaż? Nie wiem, może to po prostu jest Cecylia Głogowska. A może chodziła do tego salonu i dostawała te wizytówki. Nie wiem, czemu 3. Zadzwonię, zapytam. Cecylia Głogowska od razu odebrała telefon, czyli to nie jej ciało znaleziono na placu zabaw. Zgodziła się przyjść na komisariat jeszcze przed pracą. Na wiele nie liczyłam, bo wizytówki ulubionej kosmetyczki mogło nosić przy sobie w torebce wiele kobiet. Proszę. Niech pani mówi szybko, o co chodzi. Ja naprawdę nie mam czasu, żeby tu siedzieć. Postaram się szybko. Normalnie ludzie z Gorczaka pracują o tej porze.
Dobrze, może pani usiąść, to Mam klientkę za pół godziny, śpieszę się, wyślę jej tylko wiadomość, dobrze? Jak mnie pani puści za 5 minut, to powinnam zdążyć. Kto to jest? O kogo pani pyta? O tę kobietę ze zdjęcia. To moja starsza siostra Irka, a co? Jak ona się nazywa? Tak samo jak ja, Głogowska. A co? Obawiam się, że będzie pani musiała odwołać dzisiaj wszystkie klientki. Chyba sobie pani żartuje, mam tyle kasy stracić, jakby... Co tu się dzieje, o co tu chodzi? Może lepiej niech pani usiądzie. Godzinę później zabrałam tę dziewczynę, żeby zidentyfikowała ciało martwej siostry. Niestety chwilę później nie była już w stanie odpowiadać na kolejne pytania. Przekazała nam tylko klucze do mieszkania siostry, żebyśmy być może sami postarali się znaleźć tam jakieś odpowiedzi. Prowadziła tu jakieś interesy. Może agencja modelek? Jakieś hostessy? No nie wiem. Co jest? To mi raczej nie wygląda na kandydatki na modelki. Może raczej agencja towarzyska? I co, klientów wybierała po wyglądzie? Nie wiem. Strzelam trochę na ślepo. My hair. Kurwa. To jest chyba definicja trupa w szafie, nie? No cześć. No co nie. Oławska 117. Kawka wypita? No to dobrze, bo mamy tutaj trupka. Przyślecie mi ekipę? Ukryte zwłoki w mieszkaniu denatki to nas cholernie zaskoczyło. Na dodatek patolog stwierdził, że śmierć obu ofiar nastąpiła w niedużym odstępie czasu. Za tymi zabójstwami mógł stać ten sam sprawca. Dlatego nie zaplombowaliśmy drzwi do mieszkania, licząc, że sprawca jeszcze tu wróci. Irka zrobiła niezłą karierę jak na dziewczynę z Gorczaka. Chodziła po wybiegach w Mediolanie, w Stanach, nawet w Japonii, a to taki trudny rynek. Musiała nieźle zarabiać. Nieźle, ale kariera modelki szybko się kończy. Dlaczego wybrała Gorczak? Mogła mieszkać gdziekolwiek. Bo nie była snopką. Sama się stąd kiedyś wyrwała. Teraz chciała pomagać innym dziewczynom, żeby też uwierzyły w siebie i poszły w świat. A na pewno chodziło wyłącznie o modeling? A o co jeszcze? Nie wiem, usługi seksualne? Pan sugeruje, że moja siostra prowadziła burdel? Nic nie sugeruję. Prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa. Interesują mnie fakty. Jak ktoś zatrudnia ładne dziewczyny, to od razu musi chodzić o seks. Żenujące. Nie musi. Ale najczęściej chodzi. Więc Irka miała zasady. Ona uczyła dziewczynę, żeby nie dawały traktować się jak lalki. Pan jej nie znał, to pan gada o niej takie głupoty. czy pani siostra brała narkotyki? Nie, alkohol czasem, ale bez przesady. Kojarzy pani tego mężczyznę? Boże, to trup. Proszę odpowiedzieć. Nie znam go. Co on ma wspólnego z Irką? Właśnie próbuję to ustalić. Może się spotykali, byli w związku? Nie, na pewno nie. Irka, ona nikogo nie miała, była sama. Wiedziałabym, gdyby z kimś była, wszystko sobie mówiłyśmy. Zaraz wracam.
Ona ci nie mówi prawdy. Technicy ściągnęli już zdjęcia, które Denatka miała w chmurze. To Irena Głogowska z tym Denatem z mieszkania. Czyli się znali i to dobrze. No. Widocznie nie tak wiele wiedziała o swojej siostrze. Albo kogoś kryje. Oglądaj dalej. Wszystkie foty zrobione w ciągu ostatnich 2 miesięcy, a na niektórych są faceci z teczki. Czyli co? Puszczała się, kochała ich wszystkich, czy próbowała naciągnąć na kasę? To się okaże. To patrol sprzed mieszkania Denatki. No co nie? Jasne, już jadę. Jakaś kobieta dobija się do mieszkania. Chodź, przejedziemy się, a przy okazji rozejrzymy się po tym mieszkaniu jeszcze raz. Przed wyjściem komisarz Nocoń zlecił jeszcze identyfikację mężczyzn ze zdjęć Denatki. Była szansa, że któryś z nich będzie u nas w bazie. Trzeba było ustalić, co łączyło ich z Ireną Głogowską. Być może któryś z nich był sprawcą obu zabójstw. Co się stało? Co tu robi policja? Ja nic nie wiem. Przyszłam się tylko spotkać z panią Ireną. Była pani jej klientką? No... Taka moja internetowa znajoma poleciła mi jej usługi. A co konkretnie pani Irena dla pani robiła, co? No jak to co? No, ona jest testerką wierności. Przepraszam, czym? Testowała wierność jej męża. Tak? O to chodziło? Miała go uwieść? No, szybko jej poszło. Okazało się, że wystarczył tydzień, żeby Szymon dał się złapać. A byłam go taka pewna. Wczoraj wieczorem wyszedł z domu i tak się zapomniał, że do tej pory nie wrócił. I myśli pani, że spędził noc z Ireną Głogowską, tak? No, z kim? Był z nią wieczorem. Wiem na pewno, bo przysłała mi kilka zdjęć z tego spotkania. Resztę materiałów miałam odebrać od niej dzisiaj. Ale tu jej nie ma. I telefon ma wyłączony. To nie tak miało być. Ja nie wiem, dlaczego Szymon mi to zrobił. Przecież było nam razem dobrze. Będzie pani musiała z nami pojechać na komisariat. Dlaczego? Ta Irena popełniła jakieś przestępstwo? Ale ja nic nie wiem. Ja właściwie wcale jej nie znam. Musimy porozmawiać o pani mężu. Ale nie tutaj. Ja nigdy nie podejrzewałam Szymona o zdradę. Po prostu koleżanki wymieszały mi w głowie, więc postanowiłam go sprawdzić. One twierdziły, że każdy facet zdradzi, jak tylko będzie miał okazję. No ja myślałam, że Szymon jest inny. No i się pomyliłam. A co pani mąż powiedział, wychodząc z domu? Skłamał, że idzie się spotkać z kumplami. A później Irena przysłała mi zdjęcia z nim. Ale myślę, że ona nie była tak całkiem w porządku. Bo? Bo mówiła, że nie sypia z facetami, których testuje na zlecenie, bo to nieprofesjonalne. No, widocznie ją poniosło. Szymon jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Pewnie poszli do łóżka. Sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. Irena nie spędziła nocy z pani mężem. To znaczy, spędziła z nim wieczór. Pokażę pani teraz jedno zdjęcie. Rozpoznaje pani tego mężczyznę? Szymon,
To jest mój Szymon przecież. Boże drogi, co mu się stało? Gdzie on jest? Pani mąż został zamordowany. Jak to? To Irena? To ona mu to zrobiła? Nie. Ona też została zamordowana. To pilne. Zaraz do pani wrócę. To jest nagranie z monitoringu sąsiedzkiego. Jeden z tych facetów to mąż tej kobiety, tej Malwiny, Szymon Trawski. Szymon Drawski. A ten drugi to pewnie jego zabójca. Tutaj współpracują, ale w mieszkaniu Denatki mogło coś pójść nie tak. Nie widać go dokładnie, ale to może być jeden z tych facetów na zdjęciach z chmury. Świetnie. Zapytam, czy go zna. Malwina Drawska nie rozpoznała w tym mężczyźnie żadnego ze znajomych swojego zamordowanego męża. Nikogo podobnego nie mieliśmy też w naszej bazie. W tamtym momencie wizerunek podejrzanego na wiele nam się nie przydał. Daj długopis. Ja spadam nocą. Idę złapać trochę snu. Dobranoc. Ty też się powinieneś przespać. I tak bym nie zasnął, a muszę to zrobić, to przynajmniej zajmę czymś głowę. Mały to ma jednak kurewskiego pecha. Twój synek? Co? Co on jest winien, że ma taką matkę? I takiego ojca. Nie powinieneś być dla siebie taki surowy. Wiem, co mówię. Zrobię wszystko, żeby jej jak najszybciej zabrać prawa rodzicielskie. To już postanowione. Dopilnuję, żeby trafił do takiej rodziny, na jaką zasługuje. Rozumiem, że nie masz na myśli siebie. Biologicznych rodziców ma chujowych, to przynajmniej ci z wyboru będą najlepsi. Tyle jestem w stanie dla niego zrobić. Hej, hej. Pani Dzielnicowa! Pani Co się Dzielnicowa, dzieje od rana? Trzeba popatrzeć tego gnoja z giwerą, zanim stanie się tragedia. Jaką giwerą?
No, groźni mi, kurwa. Niby chciał kupić ode mnie samochód. Umówiłem się z nim na jazdę próbną, a ten cfel zahamował na bocznej uliczce, przystawił mi gnata do łba i powiedział, żebym wypierdalał z gabloty. No i co? Wypierdoliłem, no. A taki kozak to ja nie jestem, żebym się stawiał. I teraz pieszo dymam na komisariat, bo mój telefon też w wozie został. No dobra, ale ja go pieszo nie będę goniła. Spiszemy zeznania. No ale trzeba szybko, bo daleko odjedzie, go nie złapiemy. Złapiemy. Proszę poczekać, ja tylko się przebiorę. Dobrze, poczekam. No gówniarz taki, no, gołowąs, no. Ja się nawet dziwiłem, skąd on ma tyle kasy na taki wóz. Ale jak mi przystawił gana do skroni, to zrozumiałem, że to jakiś gangus, no. No dobrze, no ale mówił pan, że telefon został w samochodzie, to możemy sprawdzić, Przepraszam, nie, ja się z tych nerwów pomyliłem, miałem go w innej kieszeni. Mam numer do tego gnojka. No to świetnie. To technicy namierzą, gdzie on jest, jeżeli chłopak nie wyrzucił telefonu. Proszę, niech mi pan zapisze na kartce jego numer. No już. Spokojnie. No, nie mamy czasu, pani dzielnicowa. Zajmę się tym. Dzięki. Dzięki. Dla komisarza Noconia. Od kogo? Od techników. Z wyrazami szacunku. O kurwa. Jest. Dzień dobry. Komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Gorczaku. Szukamy Huberta Miko. To jest mój mąż, a o co chodzi? A jest mąż w domu? Od tygodnia na szczęście nie. Już nie będzie. Wyrzuciłam go na zbity pysk. Dlaczego? Bo mnie zdradzał z łama z jeden. Puszczę go w skarpetkach, nawet jeżeli będzie nasyłał na mnie policję. Nic nie wskóracie. Ale to nie chodzi o panią, tylko o pani męża. Bo? Bo jest podejrzany o poważne przestępstwo. Przestępstwo? Jakie przestępstwo? Co on zrobił? Jest pani pewna, że męża nie ma w domu? Nie ma, przecież mówię, że go nie widziałam od tygodnia. Zostaniesz tutaj, rozejrzysz się i poczekasz, może się pojawi. Tak jest. A pani pojedzie ze mną na komisariat. Zapraszam. Proszę. Hubert Miko miał u nas kartotekę z dawnych lat, kiedy jako nastolatek brał udział w jakiejś bójce. Od tamtego czasu był wzorowym obywatelem. Miał firmę, domek z ogródkiem, żonę i 2 dzieci. Nawet podatki płacił na czas. Ale to tamta kartoteka pozwoliła nam zidentyfikować odciski palców, które zostawił na torebce i w mieszkaniu zamordowanej Ireny Głogowskiej. Józef, psy. Spokojnie, to tylko jedna suka. Jak się przejebała, to zaraz się jej pozbędę, nie? Policja, rzuć to! Wypierdalaj stąd. Rzuć to i gleba! Już! Nie! Spokojnie. A ty wypierdalaj, powiedziałem chyba, nie? Powiedziałam, rzuć to, bo strzelam. Durna suko, myślisz, że się ciebie boję? Okej. Szybko, gleba! Ręce szeroko. Nie, dobra, sorry. Cisza. Stajemy, gangsterze. Nie, ja się tylko zgrywałem, ja nic nie chcę, naprawdę. No widzę, że się zgrywałeś.
Chłopak już na pierwszy rzut oka nie wyglądał na tego, kogo udawał. Wystarczył jeden wystrzał w powietrze, a po bandziorze, którego zgrywał, nie było śladu. Stracił pewność siebie i godność osobistą. Pistolet, którym straszył, też okazał się atrapą. No ale to nie zmienia faktu, że narobił sobie sporych problemów. Hubert zdradzał mnie, z kim popadnie. Ale nie miałam dowodów. A lepiej, żeby rozwód był z jego winy, rozumie pan? Rozumiem. Pani Irena jest bardzo skuteczna. Mąż poleciał na nią od razu. Po kilku dniach miałam komplet zdjęć dla sądu i mogłam wyrzucić gnoja z domu. I jak gnój zareagował? Był wściekły, że Irena tak go wrobiła. Mnie przepraszał, ale to na nią zrzucał całą winę. Mówił, że suka, że szmata, że jej nie daruje. Pani mąż bywa agresywny? To znaczy, myśli pani, że mógłby coś jej zrobić? Czasem. A coś się stało tej Irenie, to o nią chodzi? Tak, została zamordowana. A pani mąż jest oskarżony o zamordowanie jej i jeszcze jednej osoby. Co pan mówi? To jest niemożliwe. Ja nie wierzę. Hubert to jest mściwy drań, choleryk i kawał chama, ale żeby zabić? Czy pani mąż zażywał narkotyki? Jezu, nie. Spokojnie. Nic pani nie grozi, jak mi pani powie. Miał dostęp do kokainy, czy nie? Czasem, kiedy szedł z kumplami na imprezę, to coś tam brał. Ale ja dokładnie nie wiem. Mówił, że tylko syntetyków nie zażywał. Ale nie wiem, skąd to miał. To jeden z tych kumpli? To ten drugi zabity? Zna go pani? Nigdy go na oczy nie widziałam. Na niego Irena też miała zlecenie, czy to był jej facet? Nie zaprząta sobie pani tym głowy. Jeśli ukrywa pani męża, to grozi pani do 5 lat pozbawienia wolności. Nie ukrywam Huberta, przysięgam. Ale szukajcie go u jego matki. Teściowa zawsze przytulała synusia, jak uważała, że ja mu krzywdę robię. To do niej się wyprowadził, jak go wyrzuciłam z domu. I pewnie ciągle tam siedzi, bo gdzie? Tak, to on. To on do mnie mierzył z giwery. Takie mędy to powinny w więzieniu siedzieć. Pani go zamknie gdzieś z dala od normalnych ludzi. A to akurat sąd zdecyduje, a nie ja. Do więzienia? Nie, ja nie mogę iść do więzienia, błagam. Moja babcia jest chora, ona tego nie wytrzyma. Trzeba było o tym wcześniej myśleć, Józef. Tak? Józef? Ojciec chrzestny Gorczaka się znalazł. Babcią się będziesz zasłaniał? Na litość nas brał? Ja nie chciałem nic złego, serio. Nie? To po co mi spluwę do głowy przystawiałeś, co? To nie była prawdziwa broń, taka zabawka, no. Pani dzielnicowa. Ja nie jestem gangsterem. Nawet nie jestem Józef, tylko Józek jestem. To przez tą Jessikę, ona mnie tak... Ona miła. Teraz na kobiety będziesz zwalał, co? Kocham ją. Kręci mnie. Powiedziała, że z cieniasami, ciotami się nie zadaje. I był ponoć gangsterem, więc ja też chciałem jej pokazać, że jestem gangsterem. Wystarczy. Tożsamość mamy potwierdzoną, więc idziemy. A pana za chwilę zaproszę na złożenie zeznań. Za napaść z bronią w ręku grozi do 12 lat. 12 lat? 12 lat? 12 lat. No ale przecież to jest szczyl jeszcze. No jak on pójdzie na tak długo do pierdla, a to będzie gorsze niż jest teraz. Takie prawo. A może by to inaczej rozwiązać? Będzie kara, jak się należy, pani dzielnicowa. W ramach resocjalizacji niech chłopak u mnie pocharuje 3 miesiące. A można tak? Zamknij się! Cicho bądź. A potem 3 miesiące w domu opieki dla obłożnie chorych. A niech tyra i wie, że życie to kawał cholery. No nie wiem. Rozbój.
O, jaki rozbój, no. No przecież pistolet na wodę był, no. Psik, 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 no. Można zmienić kwalifikację czynu, no. Da mu pani szansę, jak zawali, to w łeb i do pierdla. No to co? Jest deal? Nie wiem. Zobaczymy. Pani dzielnicowa! W drodze wyjątku mogłam pójść na ten numer. Chłopak nie wyglądał na gangstera, tylko na zakompleksionego dzieciaka. Kierował się młodzieńczą namiętnością, która najwyraźniej odebrała mu rozum. Obiecał, że przestanie pozować przed Jessicą, a ja postanowiłam dać mu szansę. Co jest? Potwierdziło się. Hubert Miko jest u matki. No to trzeba go jak najszybciej stamtąd zgarnąć. Tak, tylko że to budynek wielomieszkaniowy. Sporo ludzi. Czyli co, przydam się. Właśnie miałem cię prosić. Mówisz, masz. Poczekaj. Będę mieć dla ciebie zadanie aktorskie. To znaczy? Jakkolwiek by to nie brzmiało, wyskakuj z munduru. Dzień dobry pani, ja jestem z Urzędu Gminy i prowadzę ewidencję mieszkańców. Czy ja mogę wejść? Nie mam czasu na takie głupoty. Co jest? Policja! Policja! Ratunku! Cóż, nóż! Poderżnę jej łeb, jak mnie nie wypuścicie. Synku, ale dlaczego? Za co? Rzuć nóż, pogarszasz tylko swoją sytuację. Odsunąć się. No już, kurwa! No już. Spierdalać mi z drogi, no już! Idź, ale ją zostaw. Wszystko w porządku? Zostaw mnie, oszustko jedna. Odrzuć nóż! Na kolana. Ręce nad głowę. Jesteś zatrzymany w sprawie zabójstwa Ireny Głogowskiej. To nie ja! To nie ja, przysięgam! To nie moja wina, tylko tego samego Szymona! To przez niego to wszystko! Tylko nie próbuj kłamać. Mamy nagranie, na którym przywlekliście tutaj Irenę Głogowską. Powiem wszystko. Tędy ją prowadziliśmy i tutaj ją położyliśmy. A potem... Poczekaj. Twój wyrok teraz zależy od ciebie. To mów, co było wcześniej. Ale ja tylko chciałem jej dać nauczkę. Nauczkę, tak? A co to miała być za nauczka? Bo się dałem złapać tej dziwce jak małolat. Myślałem, że ona na mnie leci. Dopiero jak mnie żona wyrzuciła z domu, dowiedziałem się, że ta suka sobie ze mną tylko pogrywała. I co, wkurwiłeś się i zaplanowałeś zemstę, tak? Ale chciałem, żeby tak to wyglądało. To Szymon. Ten to się dopiero wkurwił, jak mu powiedziałem, o co w tym chodzi. Znaliście się wcześniej? Nie. Przypadkiem zobaczyłem ich w klubie. Ten frajer ją obmacywał, a ona strzelała sobie wspólne selfiaki. Durny nie jestem. Wiedziałem, co jest grane. Zlitowałem się nad facetem i jak szedł do kibla, to poszedłem za nim. I tam mu powiedziałem, jaka to Franca i co robi. Jak zareagował? Spienił się. Powiedział, że Szymacie tego nie daruje i że ją otruje koką. Szymon Drawski miał koks? No przecież. Albo ona miała. To bardzo ciekawe. Bo ja wiem, że ty miałeś. A skąd? To on dosypał jej prochy do drinka. Potem Irenka zrobiła się miękka jak szmaciana lala. No i co było później? No wywlekliśmy ją z klubu i wytłumaczyliśmy jej, że jest ostatnią suką. I że tak się nie robi z facetami. Potem Szymon dał jej jeszcze tej wody z koką i przyciągnęliśmy ją tutaj.
wtedy jeszcze żyła? Nie wiem. Chyba tak. No na pewno. Ja naprawdę nie chciałem jej zabić. Tak? A co chciałeś? Jak przywlokłeś na plac zabaw naszprycowaną wódą i koksem laskę? Chciałem, żeby miała nauczkę, ale nie tak, żeby umarła. No patrz, tylko wyobraźni zabrakło, tak? A jak weszliście do jej mieszkania? Zabraliśmy jej klucze i dokumenty. Pomyśleliśmy, że znajdziemy tam zlecenia na kolejnych frajerów. Po co wam były? To chcieliśmy kolesi ostrzec. Ale teraz to już sam nie wiem po co. Co się wydarzyło w mieszkaniu? Szymon zaczął gadać, że przegięliśmy, że on wraca ją ratować. Chciał całą winę zwalić na mnie. Najpierw żona, teraz jeszcze ten kurwa. No, musiałeś go uciszyć i postanowiłeś rozwalić mu łeb, tak? Nie ja, facet się miotał. Chciał mnie walnąć, ale nie trafił. Upadł i uderzył głową w szafkę. I tak uderzył, że sobie rozwalił czaszkę i zmarł na miejscu, tak? Ja mam w to uwierzyć? Co mogłem zrobić? No tak. No to trzeba było oczywiście schować zwłoki do szafy. Logiczne, kurwa. Przestraszyłem cię! Ja naprawdę nic złego nie zrobiłem. To ten Szymon wszystko. Naprawdę. Wiesz co? Mogłeś sobie wyrok skrócić, ale wolisz mi bajeczki wciskać. No to jeśli tak, to resztę życia spędzisz w pierdlu. Facet sobie wymyślił, że zwali winę na martwego kolesia. Może i kupilibyśmy tę bajeczkę, gdyby nie fakt, że żeby rozwalić człowiekowi czaszkę, trzeba użyć naprawdę dużej siły. Wszystko wskazywało na to, że Hubert Miko doprowadził do śmierci Ireny Głogowskiej, a później zabił Drawskiego, żeby pozbyć się świadka. Chodź, chodź. Dasz mi zeznania na papier. To on? To on zabił mojego męża? Proszę się odsunąć. Niech mi pan odpowie, komisarzu. To on zabił Szymona? Proszę się odsunąć. Ten debil to był twój mąż? Skurwiel zabił kobietę i sam jest sobie winien. Bo jakby nie ten jego pojebany pomysł, to nic by się nie stało. O czym on mówi? O czym on mówi? Wszystkie wy jesteście takie same. Pazerne pizdy! Idziemy. Ty gnoju! Morderco ty! Co? Ty też nasłałaś tę dziwkę na swojego męża, żeby go oskubać z kasy przy rozwodzie? Morderco! Ty jesteś winna, że ten debil nie żyje! Ty jesteś winna, nie ja! Proszę się uspokoić, bo sobie pani narobi problemów. Spokojnie. Kurwa. Mam mać. Udławisz się. Roboty mam w cholerę. Wiesz, jak Brycyn mówi, nie? Robota nie zając, czy coś tam. Widzisz? No co nie? Co? Gdzie, kurwa? Jadę. A ty dokąd? Roxy uciekła z transportu do szpitala psychiatrycznego. Ma ze sobą dziecko. Jadę tam. Czekaj, jadę z tobą. W zaroślach co 4 metry. Jak sytuacja? Zamykamy pierścień, no ale wiesz, no jeżeli ktoś czekał na nią samochodem, to może być już daleko. Jak kurwa daleko? Jak to jest możliwe, że kobieta z dzieckiem na ręku uciekła z konwoju policyjnego, no? A skąd ja mam to wiedzieć? Gdzie szukaliście? Tu jak widać, wszędzie, no. Zaraz będą przewodnicy z psami, ściągniemy też helikopter, będzie szybciej. A tam? Tam jeszcze nie.
Cholera jasna. Rafał! Rafał! Jest cały? Porządek. Słyszałam go i był na gołej ziemi. Dobrze, że chociaż go owinęła. Własna matka go tak zostawiła. Najważniejsze, że żyje. Już wiem, po co był jej potrzebny. Tylko po to, żeby mogła spierdolić. Dobra, chodźmy. Trzeba zadzwonić po pogotowie. Musi go obejrzeć lekarz. Jak tam? Wiesz, w porządku? Nie. Kurewsko daleko od w porządku. To nie może tak dłużej być. Czekaj, co ty chcesz zrobić? Masz teraz czas? Mam, ale na co? To ubieraj się i chodź ze mną. Dobra. Wypisali go. Jest zdrowy, dali mi jakieś tam instrukcje karmienia, opieki. I co teraz? Jeśli chcesz go oddać do adopcji, to powinien trafić do ośrodka już teraz. Nie oddam go, Majcher. Nie? Nigdy w życiu go nie oddam. Bardzo dużo rzeczy spieprzyłem w swoim życiu. Kurwa. Prawie wszystko. Ale tego jednego nie mogę spieprzyć. Ty wiesz, jak ja się bałem, jak ta szmata go... Wtedy sobie uświadomiłem, że muszę go chronić. Ja wiem, że będę miał... że będziemy mieć przejebane. Co ja wiem o byciu ojcem. Ale jakoś sobie damy radę. Co? Antoś? Wycofajcie się. Idziesz. Po co przyjechałeś na Gorszach, co? Dobra. O ja pierdolę. Czy to jest ludzka głowa? To bzdura, co on pierdoli w ogóle? Co tym razem odwalił? Kontrabanda. Co? Oj! To rozumiem, to już jest coś. Teraz się czuję naprawdę uprowadzony. Przez frajerów. Trudno, ale zawsze.